Cześć! Tym razem publikujemy kolejny filmik szybciej niż zwykle, bo i okazja jest nie byle jaka. Szwedzkie Arrowhead Game Studios wydało bowiem na Androida swoją słynną, głównie za sprawą Steama grę Magicka. Jest to RPG w stylu hack and slash, w którym wcielimy się w rolę adepta szkoły magii, ale daleko tej grze do klimatów Harry'ego Pottera. Tu przede wszystkim skupiono się na wyglądzie i humorze. Zabawę zaczynamy widocznym na ekranie samouczkiem, który podobnie jak w wersji komputerowej nauczy nas podstawowych zaklęć, m.in. uzdrawiania, palenia, rażenia prądem itd. Przy okazji możemy zauważyć, że niektóre zaklęcia nie dają efektów w niektórych sytuacjach. Kiedy już ukończymy tutorial, przeniesiemy się na ładną mapkę, na której będą publikowane misje. Akurat tym razem będę musiał znaleźć jakąś dizę, zanim zrobią to gobliny. I tu mogę wreszcie wykorzystać potencjał i użyć swojego Avada Kedavra, no chociaż w sumie to nie ta gra. Jak widzicie, w międzyczasie odwiedzam różne lokacje i walczę z bardzo wymyślnymi przeciwnikami, przypominającymi krokodyle, duchy, węże i inne brzydactwa. Dodatkowo możemy wdepnąć czasami w jakieś gówno, znaczy bagno, ale tabliczki przy drodze przyuczą nas, jak wyjść z opresji. Jeśli widzieliście nasz poprzedni filmik o grze Eternity Hero, to pewnie sposób poruszania się głównej postaci wydaje się Wam znajomy. I fakt, w wersji komputerowej Magicki mieliśmy widok z góry, izometryczny, a tutaj widzimy wszystko z boku. Nie psuje to jednak przyjemności z rozgrywki. Przy takiej ilości potworów i sporej liczbie kombinacji i czarów gra zapewnia wiele godzin dobrej zabawy. Poza trybem single player znajdziemy tu także multiplayer, w którym możemy wspólnie ze znajomymi grać w trybie kooperacji. No, ale z wiadomych względów nie mogliśmy tego zarejestrować tutaj na naszym filmie. Przy okazji toczonej w tej chwili przeze mnie walki możecie zauważyć pojawiające się przy pokonywaniu nowych postaci informacje, że dany wróg został poznany i zapisany w księdze wiedzy. O tym powiem jeszcze później, ale wspomniana księga to fajny dodatek i nieraz się może przydać w terenie. A skoro wspomniałem też o humorze, to może w tej chwili tego nie widać, ale jeśli zwrócicie uwagę, to na przykład jedno z osiągnięć nazywa się Skurczybyk, a jeden z rywali w opisie ma daj goblinowi bombę, uszczęśliw go na minutę. Takich przykładów jest więcej, ale nie będę Was pozbawiał przyjemności z grania. Niestety, tym razem produkcja nie jest darmowa, a kosztuje 6,5 zł według aktualnego kursu dolara. Nie samą walką mag jednak żyje, więc rzućmy okiem na księgę wiedzy. Znajdziemy tu wszystkie poznane zaklęcia, przeciwników wraz z ich opisem i słabościami, osiągnięcia, które otrzymamy za konkretne zadania oraz wskazówki pokazujące, jak najlepiej używać elementów magicznych: ognia, lodu, żyć, wody itd. W grze funkcjonuje też sklepik, w którym kupimy lepsze ubranko, laskę, pomocników oraz zwoje z czarami jednorazowego użytku. Wybór jest całkiem niezły. Zachęcamy więc do zakupu Magicki, naprawdę warto.